To jest mój kuzyn. To jest mój dziadek. To jest moja ciocia. In my school, we also have a Polish teacher from Poland that is teaching online. They start speaking it. So we feel very proud to see our kids is learning that language. So in the future, they will be able to speak the Polish language very fast, right? When our Polish friends come. Haiti jest jednym z najbiedniejszych krajów świata. Przez nieustający kryzys sytuacja z roku na rok pogarsza się. Coraz mniej osób pracuje, a coraz więcej dzieci nie idzie do szkoły. Obecnie prawie połowa Haitańczyków nie umie czytać i pisać. Statystyka ta rośnie każdego roku. Nie mając edukacji i zawodu, naród pogrąża się w stagnacji i beznadziei. Są jednak miejsca na Haiti, które próbują z tym walczyć, a małą cegiełkę dokłada do tego Polska. Casale, czyli polska wioska na Haiti, jest odcięta od świata. Asfaltowa droga kończy się 15 km wcześniej. Ciężko tu dotrzeć. Z jednej strony to błogosławieństwo. Rzadko kiedy dochodzi tu przemoc i zawirowania ze stolicy. Z drugiej strony to jednak przekleństwo. Biedne i pozbawione gospodarki Haiti jedynie w miastach oferuje jakiś dostęp do edukacji i usług. W całym kraju zaledwie połowa dzieci chodzi do szkoły. Na prowincji często nie chodzi nikt, bo nie ma gdzie. Z myślą o nich fundacje, organizacje oraz ludzie dobrej woli zakładają prywatne szkoły. Jedna z nich funkcjonuje w Casale. Repair of the British School is a school of 300 students and 30 workers located in Casale. Rubens ma 7 rodzeństwa. Szczęśliwie urodził się w rodzinie, która była w stanie zapewnić edukację. Całe jego rodzeństwo mieszka w Chile i w Stanach. Rubens miał skończyć studia i do nich dołączyć. Studiując w stolicy kraju, pracował równocześnie jako nauczyciel. Przyglądając się funkcjonowaniu placówki, zdał sobie sprawę, że jedyną nadzieją na lepsze życie w Casale jest szkoła. Coraz częściej zastanawiał się, czy powinien opuszczać Haiti. Jego rodzinie udało się. Pytał więc, czy może warto, aby podziękować Bogu i poświęcić się dla lokalnej społeczności. Gdy Rubens skończył studia, zamiast prosić braci o bilety lotnicze, napisał: potrzebuję pieniędzy, zakładam szkołę w Casale. So in 2016, we started with that project, finding some friends to help a teacher, and the kids would come to school. And we started it with a number of 125 kids and about 9 people working from kindergarten to 4th grade. And each year we added 25 kids and 1 more teacher. So 2016 to 2022, we are now with a number of 300 students. Rubens posiada niezwykły dar zjednywania ludzi. Razem z bliskimi stworzył grupę wsparcia, która opłaca nauczycieli i posiłki dla uczniów. Rubens odnajduje się również w programach, jakie świat oferuje krajom trzeciego świata. Różne organizacje finansują ubrania dla dzieci, dorzucają się do ich wyżywienia i funkcjonowania placówki. Szkoła powiększa się z roku na rok. Docelowo będzie mieć 9 klas, dzięki czemu będzie posiadać pełny plan nauki dla szkoły podstawowej. We had the student, but we had one big problem. We rented a building and the building was getting too small. We said, okay, so we're going to find a piece of property. So if we have a piece of property, then in the next years we can build a project of construction project. So I started talking to friends. We found someone that paid for that property and we made some fundraising. And then exactly in the end of 2018, we started building. We finished part of it and we moved the school. So it is not finished yet, but we are in a good state. The more support we got, the more work we did, and then we keep going like this. Z powodu braku środków szkoła budowana jest etapami. Założeniem jest, że każdego roku musi powstać nowa sala lekcyjna, aby było gdzie pomieścić nowych uczniów.
Are you thirsty this morning? Are you thirsty this morning? No. I'm not. I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. I want a banana, please. I want banana. Here at the school, I teach English to the 3rd, 4th, and 5th grade. Also help with office work and just typing exams, helping wherever needed. My name is Jody Lenz. I am living here in Haiti most of the year. I came from Idaho in the United States. A drink. A drink. A drink. Okay. Furious. Furious. Happy. Happy. Nervous. Nervous. Proud. Proud. Sad. Sad. Afraid. Afraid. Surprised. Surprised. Good things are happening here. A lot of things are bad in Haiti, but here at the school particularly, and here in Kaizal, things are good. Rubens and the staff has started a vocational school. They are teaching masonry, tiling, plumbing, electricity. And we also have a repairer vocational school where we teach the younger students, where we teach the older people. So now they come here, they have these trades, and now they can have jobs to take care of the family. Warto dodać, że wszystkie instalacje, ściany oraz kafelki w szkole wykonali uczniowie Rubensa. Idziemy z nim na spacer po placówce. This is the school, as you can see. The building is not finished yet, but this is what it looks like. This is the office. Okay, this is where the office is. Okay. This is project from our vocational students. This is our library right there. Okay, if you can see, my kids is working there. This is the 7th grade students. So they are working, they are reading. This is the stairs to go up here. All right. So this is our future plans. I'm gonna show you where our future plans is. And this is a plans that we have for 5 years. So right in front of you here is gonna be the guest rooms, okay? This is the guest rooms that started from here, and we're gonna have one more guest room here and the 3rd guest room right there. So we're gonna have 3 rooms with 3 bathrooms, okay, with beds and everything, so that when our friends come, American friends, Canadian friends, Polish friends comes, so they will have a place to stay at the school, okay? And right here, if you can come with me, this is gonna be an auditorium, okay? This is gonna be an auditorium. This is where we're gonna have ceremonies, like if we have a graduation, if we have a meeting, this is where it's gonna be in the future. Zwróćcie uwagę na panele słoneczne. To kolejny z sukcesów Rubensa. Właśnie otrzymał wiadomość, że panele zostaną sfinansowane przez polską ambasadę. Over there is gonna be 4 classrooms. 4 classrooms, so when our kids finish in the 9th grade, they're gonna be coming up here and do the 1st, secondary, 3rd, 2nd, 3rd, and 4th, and then they will be ready either to go to university or taking the technical school. This is the complete plan. All we need is to be able to have enough funds to finish these plans. This is a melon right here, as you can see, and it is also right there, this is corn, okay? So why we have melon and corn on the school roof? Maybe you might ask these questions. So this is a project we have for our students. We're not only giving them education, but we also teach them to plant. We also teach them to grow seeds, to plant seeds and grow and love the agriculture, okay? Every season, every 3 months, they plant something. Like this would be
ready in 3 months, okay? And then after 3 months again, they're gonna plate something else, okay? And they use the food they are making here for them again to eat after that. So this is a rooftop garden project where the kids plate and also they have it to eat afterward. Bonjour. Bonjour. Comment vous êtes? Moi bien. Ou bien? Et vous-même? Papi ma. Moi c'est Abidali ou même. Wędrele Mateusz. A jak się masz? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dziękuję. Moja wizyta w Kazal była wielką atrakcją dla dzieciaków. Poproszono mnie, abyśmy zrobili coś z kamerą. Zrobiliśmy lekcję, podczas której uczniowie mieli narysować coś dla Polaków. Niech nie dziwi was różnica wieku w tej szkole. Większość rodzin na Haiti nie jest w stanie wysyłać dzieci do szkoły każdego roku lub w odpowiednim terminie. Zdarza się, że różnica wieku uczniów wynosi w poszczególnych klasach po kilka lat. Je m'appelle Pierre Jenica, j'ai 14 ans. Dans mon dessin, on voit une fille qui s'habille comme les couleurs de mon drapeau. Cette fille vous montre comment les Haïtiens aiment leur pays ainsi que leur drapeau. Merci. Il y a le soleil qui se lève, il y a le drapeau polski, et là c'est un manquier, et il y a des fleurs qui l'entourent, et là on ne peut pas fumer sur l'arbre. Bonjour, je suis Edmond Darmani, j'ai 12 ans, j'ai dessiné une voile, il y a des bateaux, il y a 2 montagnes, une île, 7. Avant tout, je suis d'enseignant Jacques, j'habite à Kazal, j'ai 11 ans, j'ai fait des dessins pour montrer le manque d'insécurité en Haïti. Je suis Selenda, j'ai 18 ans, j'habite à Kazal. Ces dessins représentent notre état. Je le fais parce que j'aime Haïti. Merci. Dzień dobry, mam na imię Egzawieczesny, mam 14 lat. This is my pictures. Dziękuję. Skąd ten bystry chłopak zna język polski, dowiemy się w innej sali. Dzień dobry, mam na imię Ewa, jestem z Polski. Dzień dobry, mam na imię Ruben Egzawieczesny, jestem Haiti. Dzień dobry, mam na imię Pierre Jenica, jestem z Haiti. Rubens zarejestrował swoją szkołę w bazie szkół polonijnych Orpek, co umożliwia wnioskowanie o nauczyciela i naukę języka polskiego. Super! Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? To jest duża szkoła. To jest duża szkoła. Ta lekcja mimo wszystko jest zupełnie inna niż te wszystkie inne moje lekcje online, dlatego że no to są uczniowie, którzy mają jeden komputer na 20 uczniów. I to już sprawia, że zupełnie inaczej te materiały muszę przygotowywać na te lekcje. Staram się po prostu, żeby na tym małym ekranie wszystko było dobrze widoczne dla uczniów i to był mój priorytet, żeby każdy mógł z tego skorzystać. No i jednocześnie najważniejsze było to, żeby każdy uczeń miał szansę mówić. Mówić po polsku jak najszybciej od pierwszych zajęć, od pierwszej lekcji i faktycznie się to udało. Twoja rodzina jest z Polski. Moja rodzina jest z Polski. Twoja rodzina jest z Polski. Twoja rodzina jest z Polski. O tym, że istnieje taki ośrodek, dowiedzieliśmy się przypadkiem. Proces rejestracji był dosyć skomplikowany, ale to ze względu na trudności komunikacyjne z Haiti w tym czasie. No ale się udało, szczęśliwie. I jesteśmy już w tej chwili pełnoprawną szkołą polonijną zarejestrowaną w Orpek. To jest telefon. To jest telefon. To są moi najbardziej zmotywowani uczniowie.
ta motywacja jest niesamowita, niesamowita. One przed naszymi lekcjami oglądały nagrania z poprzednich lekcji, żeby się przygotować, więc w momencie, kiedy ja dołączałam do lekcji, to oni już siedzieli, oni zawsze byli przede mną na tych lekcjach, oglądali te materiały z poprzednich zajęć i witali mnie od razu po polsku. Więc za każdym razem te wszystkie powitania, te wszystkie rzeczy, które oni do mnie mówili, oni za każdym razem próbowali mówić w języku polskim wszystko. Każde pytanie, które mieli, próbowali też w języku polskim. No i też wiem, że po naszych lekcjach oni zostawali po spotkaniu i ponownie oglądali nagranie z naszej lekcji. Can you hear me, Cherry Val? We still don't see the video. I'm not sure if it's the internet or... Nie słychać. Największy problem to połączenie z internetem. Na Haiti ten dostęp do internetu jest zupełnie inny niż u nas, więc też problemy techniczne są ogromne. Natomiast oni zrobili wszystko, co mogli, żeby przygotować się do tych lekcji jak najlepiej. Staramy się o instalację satelitarnego systemu łączności. No i jesteśmy na dobrej drodze. Mam nadzieję, że niedługo to się już stanie. Mam na imię Berno Mackenzie, mam serna Chielat, Ciemko. Mam na imię Steven Jempe, mam pana Chielat. Chcemy doprowadzić do takiego poziomu komunikacji w języku polskim, która pozwoli na to, by dzieci z Casal skorzystały z programów stypendialnych, które Polska oferuje i żeby mogły przyjechać do Polski i skorzystać z naszej oferty edukacyjnej. Mam nadzieję, że przede wszystkim znajdą się pieniądze i osoby, które będą chciały wesprzeć tę całą inicjatywę, dlatego że jeżeli są uczniowie i jest dyrekcja, która tak bardzo chce, żeby zorganizować to nauczanie języka polskiego, to naprawdę oni potrzebują wsparcia i potrzebują też budżetu na to, żeby znalazł się nauczyciel do prowadzenia tych lekcji, bo naprawdę warto w takie osoby zainwestować, które są tak bardzo zmotywowane do tego. Our biggest problem now, my biggest problem, this school biggest problem, we're parent of the British school, the biggest problem is the support. It's a finance problem. You know, with the COVID-19 and all the political situation in Haiti, that is causing a lot of problems because our friends, and because of the political problems and the COVID, so we lack of support. So even though you can't make it, but there is a way, like I said, to support the school, okay? You can do it via Facebook, on our Facebook page. And this is very our biggest problem. It's finance problem and school supplies to keep the school running, okay? Thank you. Rubensa znam od wielu lat. Poznałem go w czasach, kiedy podjął decyzję o założeniu szkoły i poszukiwał środków na nią. To jedna z najbardziej inspirujących osób, jaką poznałem. Jeżeli możesz, nie bój się przekazać mu chociaż $1. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie szkoły, która dostępna jest na portalu Facebook. Jest tam odnośnik do PayPala, gdzie można zrobić darowiznę na fundację.